Będzie pożar czy nie będzie? Pierwsze wrażenia? Ale wydaje mi się, że chce mnie poprowadzić przez czyjeś mieszkanie. Czy ja tylko kłamię? Co by się nie działo, nie mam prawa teraz narzekać. Najlepsze zostawiłem na koniec. Ostatnie wrażenia? Przyjechałem! O, jakiś karton. W środku jest kamera. Tak jest, moi drodzy, zainwestowałem sobie w kamerkę i z góry przepraszam, ponieważ teraz moją twarz będzie widać z wszystkimi szczegółami. Idziemy teraz do Utrechtu i akcja jest taka, że wcześniej wszystko kręciłem telefonem i nie mogłem sobie zerkać na mapę w międzyczasie, a teraz normalnie mam GPS-a, więc nie znam drogi, więc po prostu uruchamiam mapę i idziemy prosto do hotelu. Ale wydaje mi się, że chce mnie poprowadzić przez czyjeś mieszkanie. Bez kitu, tutaj, nie? Ale tutaj chyba ktoś mieszka. Bo nikogo nie ma. Ale jazda. Przez dziwne miejsce prowadzi ten GPS. Panie, co pan robisz? Przesuń się, oglądam. A, przepraszam bardzo. Już idę. Dziwna akcja. No i jest! Utrecht! W Utrechcie mieszka 350 000 mieszkańców albo 1 350 000. Zależy, czy mówimy o mieście, czy o prowincji. Tak, ponieważ prowincja nosi tą samą nazwę. Pierwsze wzmianki o Utrechcie pochodzą z 47 roku naszej ery. Rzymianie założyli tu osiedle, które nazywało się Trajektum, co znaczy przekroczenie rzeki. Ma powierzchnię 99 km². To tyle o Utrechcie. Teraz idziemy pozwiedzać. Nie, teraz idziemy na hotel. Pierwsze wrażenia? Jestem pierwszy raz w hotelu, gdzie jest jezioro. Wykąpany, przebrany, a teraz idziemy amciu. Poszedłem sobie do restauracji, żeby zamówić jedzenie i popisałem się moją znajomością holenderskiego. Zamówiłem normalnie, ale on powiedział, że... Właśnie nie wiem, co powiedział, ale że o 5. I mówię, jak? Ja mówię, okej, dobra, bo nie wiedziałem, co mam powiedzieć, żeby nie wejść na durnia. Nie powiem tego, że nie umiem gadać, po prostu próbuję to, co umiem, nie? Więc zamówiłem po holendersku, ale to, co on mi powiedział, to już nie wiem, więc nie ma się w sumie z czego śmiać, bo to tylko moja głupota. Z drugiej strony o 5 będzie to jedzenie, więc tuż zaraz, po prostu w oczekiwaniu na jedzenie, szedłem sobie na basen. Co by się nie działo, nie mam prawa teraz narzekać. Mam basen na wyłączność, stópki. Normalnie chill out na maksa. Mógłbym już stąd nie wyjeżdżać. A widok za oknem? To, że tu przyjechałem, to był strzał w dziesiątkę. Normalnie zajebiście. Polecam, nie? Prawda, że piękne widoki? Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to był bardzo dobry pomysł, żeby tu przyjechać. Po prostu jest świetnie. Czego można chcieć więcej? Otóż jedzenia. Pochwalę się potem, ile za to wszystko zapłaciłem. Ale to dopiero na końcu odcinka, jak będę stąd wyjeżdżał. Byłem na basenie i nie mam fryzury sobie ułożonej. Wyglądam co najmniej jak Siergiej. No nie wiem, wyglądam jak jakiś Siergiej? Czekajcie chwilę. A teraz? Mam za dobrą kamerę chyba, jest lepsza niż oczy, bo to na żywo nie wygląda tak źle jak na kamerze. Więc nie zostałem w łeb ani nic z tych rzeczy, wyskoczył mi po prostu jakiś pryszcz i po prostu wygląda to źle. Kurczę, jest już po 17, także za dużo to dzisiaj nie pozwiedzam, ale jestem jeszcze jutro cały dzień tutaj i w czwartek do 11, a potem będę zmierzał dalej do następnego miasta. Smakowało to lepiej niż wyglądało. Bardzo dobry. W środku był chyba półkilogramowy kawałek mięsa. Taki typowy polski mielony. Ale było naprawdę dobre. Polecam. Dobra, idziemy pozwiedzać. Ale ten hamburger był dobry. Jest prawie 18, więc dzisiaj mało zobaczę. Mimo wszystko chcę iść się przejść, ponieważ jutro, czyli dla Was za parę minut, zrobię tylko jeden odcinek z tych 2 dni. Dlatego nie powinienem nie mogłem przejść na drugą stronę ulicy, bo jechało chyba z 1000 rowerów naraz. Normalnie grupa jeden za drugim. Wieżowiec podobny do tego w Polsce, ale ma tylko 6 pięter, 7 z parterem i nie jest z płyty, tylko chyba z cegły, bo tu normalnie widzę, że jest murowany normalnie. Albo tylko tak wygląda, jako ozdoba. Pewnie i tak mnie nie stać. Pewnie, że mnie nie stać. Mieszkanie kosztuje prawie 300 000 w Utrechcie.
Sam sobie chyba jutro rower wypożyczę. Można w tym hotelu normalnie rower wypożyczyć. Wezmę sobie go jutro, ponieważ jak ja sobie zobaczyłem, jak duże jest to miasto, bo piechotą chyba, nie, że mi się nie chce, no ale kurde, rowerem więcej pokażę. O. Mam coś ciekawego. Za mną jest pomnik. Sefo. Była starożytną grecką poetką, urodzoną około 630 roku przed naszą erą, na wyspie Lesbos. Lesbos. I od tej nazwy i od tej kobiety wzięła się nazwa lesbijki. Hej! Droga przez środek miasta tylko dla busów i taksówek. Spoko rozwiązanie. Ten kościół, który pokazywałem wam w Wurden, jest słaby przy tym kościele, który wam zaraz pokażę. Dzisiaj już niestety nie zdążyłem, ale jutro idziemy tam. Tam jest wysoko. Dobra, bo ja sobie łażę po mieście, a zapomniałem, że ja przecież nie mam nic do jedzenia. Muszę znaleźć jakiś sklep i po prostu idę na hotel. Trochę zmęczony już jestem. Nareszcie do łóżka! No tak, samo się nie zmontuje. Pierwsza noc za mną w hotelu, ale się wyspałem. Spałem z 9 godzin jak nic. Normalnie jak człowiek. Więc idziemy na śniadanie. Ale paskudna pogoda. Ja to chyba kończę swoją przygodę z podróżą i po prostu zostaję w tym hotelu. Bo jest fajnie. Teraz idziemy naprawdę pozwiedzać. Wybrałem sobie 5 według mnie najciekawszych rzeczy, jakie są w Utrechcie, żeby wam pokazać. Żeby pokazać całe miasto, potrzebowałbym co najmniej tydzień, bo jest po prostu duże. Nie wypożyczyłem tego roweru z kilku powodów. Pierwszy to taki, że mam tylko 15 km do przejścia i spokojnie sobie to przejdę. Kolejna sprawa, że na rowerze nie za bardzo mogę kamerować, ponieważ mogę dostać mandat. Jak będę prowadził jedną ręką, a jest tutaj dużo rowerów i byłoby to w sumie średnio bezpieczne. Gości chyba pali. Będzie pożar czy nie będzie? Dobra, przestało. Jesteśmy na Amsterdamse straatweg. Jest to droga 5 km w linii prostej i można stąd dojechać albo dojść do Amsterdamu. Strat można przetłumaczyć jako droga, a weg jako ulica. Jakbyśmy to przetłumaczyli na polski, wyszłoby droga, ulica Amsterdamu. Ale nie tłumaczymy rzeczy dosłownie. Oprócz tego, że ma 5 km w linii prostej, nie ma tam nic ciekawego. Może tyle, że prowadzi do Amsterdamu. Z tego co mi się wydaje, to w Trójmieście droga, która łączy 3 miasta, ma 38 km, ale nie jest idealnie w linii prostej. Tuż obok jest największy dworzec kolejowy w Holandii. Przejeżdża tędy codziennie około 900 pociągów. Idziemy sobie zobaczyć. Na każdej stacji w Holandii są bramki. O, mam coś na koncie, super. Wchodzimy. Ta stacja posiada 15 peronów. Taka ciekawostka, w Holandii pociągi prawie nigdy się nie spóźniają. No, w ekstremalnych sytuacjach, jeżeli coś się naprawdę stało i pociąg nie mógł dojechać, wtedy nie dojedzie, ale generalnie są co do sekundy i odjeżdżają co do sekundy. Więc trzeba być punktualnie. Ciekawe, czy mnie teraz wypuszczą. O, nic nie zapłaciłem. Zostały mi jeszcze do odwiedzenia 3 miejsca. Znowu wyglądam jak Siergiej. Następne według mnie będzie najciekawsze, ale mam bilet dopiero o 14. Tylko zastanawiam się, czy będzie cokolwiek widać, ponieważ jest rusztowanie, coś tam robią na niej. I z daleka było widać, że na samej górze też. Dzisiaj ta wieża wygląda tak, a tutaj macie przebitkę, jak wygląda normalnie. A jednak jest winda. Ja bym do niej nie wsiadł. Japoński ramen. Zawsze miałem ochotę. Nigdy nie jadłem. A wygląda bardzo dobrze. Wychodzi na to, że ten budynek budowano prawie 700 lat, a teraz jest w remoncie. Dobra, idę sobie na wieżę. Niestety nie ma indywidualnych wycieczek, muszę iść z całą grupą, więc idziemy w jakieś 50 osób. Tak wygląda parter. Jest bardzo dużo ludzi, więc będę starał się nikogo nie kamerować. I na samą górę będziemy się wspinać schodami. Jest wysoko, to prawda. Nie pamiętam ile dokładnie stopni, ale pewnie zaraz się pojawi ta informacja.
Zapomniałem, przed chwilą jeszcze pamiętałem. Przegoniłem trochę tą wycieczkę, więc będę mógł spokojnie nagrywać. Jestem w jakimś pomieszczeniu, jest tu tutaj ciemno. Już się zmęczyłem. Okej, więc wydrapujemy się na górę. Teraz jest ciasno i stromo i dużo schodów. Okej, jesteśmy teraz w drugim pomieszczeniu. Ja po prostu pobiegłem po tych schodach, żeby być tu pierwszym i pokazać jak najwięcej, ponieważ ludzie już są tuż za mną. Ale jesteśmy dopiero na 25 metrze, a jest ich tutaj 112. Ale z tego co wiem, to nie można wejść na sam szczyt, tylko gdzieś na 90 kilka metrów. Ciekawe, czy stamtąd będzie coś widać. Historyczne fotografie. Czy to było 25 metrów, teraz nie wiem ile będzie, chyba 50. Dobra, standardowo przegoniłem grupę. Teraz muszę się położyć, żeby odpocząć chyba. Nie robię się teraz młodszy, a nad nami jest dzwon. I tu też. I słychać wiertarki. Taki dzwon waży ponad 4 tony, jakieś 4200 kg. I został zbudowany czy stworzony w 1505 roku. Kurde, dałem się wyprzedzić na schodach, nie jestem jako pierwszy. Nareszcie jakiś widok. Kurde, zostawiłem plecak w szafce, a tam mam baterię, więc może mi się nie udać wszystkiego nakręcić. No i oczywiście rusztowanie stoi tuż obok, nic nie widać. Zapytałem się, czy mogę wejść wyżej. Powiedzieli, że tak, ale nie z tą grupą. Nie było śmieszne w sumie. Ale się zmęczyłem. 100 metrów po schodach w górę i z powrotem. Masakra. Z tego co się dowiedziałem, to remont zakończą dopiero w przyszłym roku w wakacje. Więc za rok. Jestem trochę rozczarowany, ponieważ nie było tego tak widać jak na zdjęciach, bo było rozstawione rusztowanie dookoła wieży, więc marny widok. Zostały mi do pokazania jeszcze dwie rzeczy. Ta wieża, przez to, że był na niej remont, spadła na drugie miejsce w rankingu najciekawszych rzeczy w Utrechcie. Więc zostało do pokazania jeszcze numer 1, ale to nie od razu, to będzie na samym końcu. Tak się składa, że kolejne miejsce jest niedaleko hotelu, więc idę pierw tam na jakąś kawcie. W Utrechcie też jest sporo pomników i rzeźb, ale nie chciałem się ich wszystkich odwiedzać. Głupia sprawa, bo jak poszedłem na hotel, to byłem trochę zmęczony, nie ukrywam. I dosłownie na chwilę zamknąłem oczy i wstałem o 6 rano. Więc już jest kolejny dzień. No nie szkodzi, mam hotel do 11, więc realizuję swoje cele. Czyli idziemy jeszcze zobaczyć fort, a na koniec zostawiłem coś specjalnego. Kończono jego budowę w 1819 roku. Za mną jest pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej, ponieważ dochodziło tutaj do masowych egzekucji. Zobaczymy, co nas tu spotka. Mają nawet takie mini boisko piłkarskie. Generalnie to fajne miejsce na spacer. Dużo zieleni, jest jeziorko obok. To jest to samo jeziorko, które jest w hotelu. A, tutaj są drzwi otwarte. Idziemy zobaczyć. Normalnie wchodzimy do środka. Ale komarów tu lata, masakra. Wchodzimy. Nie znam się, ale takie kraty przypominają mi raczej cele. Więc nie wiem, czy to było jakieś więzienie. Tak, tu raczej było jakieś więzienie chyba, albo po prostu tutaj ktoś mieszkał. Fajnie, że jest otwarte i że można sobie wejść. Tutaj kolejne, ale zamknięte. Podeszła do mnie kobieta w tym porcie i powiedziała, że to jest teren prywatny. Ja mówię, jak prywatny? Przecież to otwarta brama, pisze, że jest fort. A ona mówi, że to jest przydzielone na pół i że po jednej stronie ona mieszka, a druga strona jest dla zwiedzających. No i akurat ja zwiedziłem tą stronę dla zwiedzających, a jak poszedłem na drugą stronę, to właśnie wyszła do mnie jakaś kobieta i się pyta, co ja tu robię. Ja mówię, że ja kręcę film, a ja tutaj mieszkam. Ja mówię, dziwna sprawa, no bo kurde, ona mieszka w forcie. I to jest teren prywatny. No ale trochę się pośmialiśmy, powiedziałem co robię i tak dalej. Tylko zapytała się, skąd jestem, bo mam dziwny akcent.
Ja mówię, że jestem z Polski. Ona, o, z Polski, ale fajnie, ja jestem z Niemiec. Pozwoliła mi dalej kręcić, ale ja już nakręciłem to, co potrzebowałem, a nie chciałem mi wchodzić na teren prywatny, więc można powiedzieć, że miejsce zaliczone. Jest naprawdę fajne miejsce na spacerek. Wielu ludzi pyta się mnie, o co tu chodzi? Czy ja wyjechałem w tą podróż dookoła świata? Czy ja tylko kłamię? Mówiłem o tym w pierwszym odcinku. Na razie jeszcze nie rzuciłem pracy w korpo, ale przymierzam się do tego. Jak będzie 10 000 subskrypcji. Póki co zwiedzam lokalnie i po prostu trochę wstyd się przyznać, ale tam, gdzie kończę dany odcinek, to z tego miejsca jadę do domu, tydzień później przyjeżdżam w to samo miejsce i kontynuuję po prostu z tamtego miejsca. Taki żartowniś. Aczkolwiek dobiję tylko odpowiednią liczbę subskrybentów i w ten sam dzień kładę wypowiedzenie na biurko, wykorzystuję wszystkie moje godziny urlopowe, jakie mi zostały i ostatni miesiąc, ponieważ wypowiedzenie trwa zwykle 1 miesiąc, ten ostatni miesiąc po prostu poświęcę jeszcze na zwiedzanie Holandii, a jak mój kontrakt dobiegnie końca, wtedy pakuję wszystkie rzeczy, wysyłam je do Polski, a sam pójdę sobie piechotą. To jest mój plan, więc zapraszam do oglądania. A więc moje drogie dzieci, najlepsze zostawiłem na koniec. Ostatnie wrażenia. Zapłaciłem 350 euro za 2 noce w hotelu, razem z luksusowym śniadaniem. 26 euro kosztował hamburger, ramen zapłaciłem 16 euro, wejście na wieżę chyba 15 euro. Co tam jeszcze było? Teraz idziemy na łódkę. Za łódkę też zapłaciłem około 15 euro. Co się liczyło, ile to jest razem? Na koniec zabieram Was na godzinny rejs dookoła Utrechtu kanałami. Moja łódź właśnie podpływa, więc za chwilę siadamy i ruszamy. To nie była moja łódź. Wiecie, co tu jest fajnego? To, że miasto ma 2 poziomy, co nie? Ponieważ jak spojrzycie tam za mną, no tam na górze są normalnie ulice i ludzie sobie chodzą, sklepy i tak dalej, a tutaj, gdzie jesteśmy, to jest po prostu tak jakby piętro niżej, bliżej kanału i tutaj też są jakieś restauracje, sklepy i tym podobne. Ok, wchodzimy na łajbę. Już są ludzie, więc nie mogę za bardzo nakręcić, jak to wygląda. W tym miejscu chciałem opowiedzieć trochę o kanałach w Holandii i dlaczego Holandii nie zalewa, mimo że jest kilka metrów poniżej poziomu morza. I generalnie na temat wody i wszystkiego tutaj w Holandii. Ale będzie za dużo gadania, więc zrobię po prostu osobny odcinek. A teraz po prostu pokażę Wam, jakie są widoki. A następny odcinek będzie o mieście. Niespodzianka.